Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał Spiritual Insight. Kończymy dzisiaj, jak kochają wibracje główne. Dzisiaj omówimy sobie wibracje główne od 6 do 9. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Kawka, herbatka i zaczynamy. Jak kochają szóstki? Szczerość i lojalność. Osoby o tej wibracji są pełne ciepła i oddania. Mimo skłonności do przejmowania się drobiazgami, są bardzo optymistyczne i towarzyskie. Podejście do miłości. Szóstki traktują miłość bardzo poważnie i szukają prawdziwego uczucia. Dopóki go nie znajdą, mogą wydawać się nieco niestałe. W związku dążą do stabilizacji i głębokiego zaangażowania. Rola rodziny. Dom rodzinny jest dla nich niezwykle ważny. Tutaj będą dążyć do harmonii i będą dbać o najbliższych. Powinny jednak unikać nadmiernej opiekuńczości, by nie ograniczać innych. Idealni partnerzy. Najlepszy związek tworzą z inną szóstką. Będzie tutaj ich łączyć podobne podejście do życia. Dwójki również są dobrym wyborem. Ich wrażliwość i tak sprzyjają harmonii. Za to trójki i piątki mogą wnieść do związku z szóstką na pewno radość, ale z drugiej strony ich nieprzewidywalność może być dla szóstki wyzwaniem. Czwórki za to bywają zbyt powściągliwe i surowe dla uczuciowych szóstek. Związki szóstki z silnymi osobowościami. Jedynki i ósemki jako osoby dominujące mogą dać szóstkom poczucie bezpieczeństwa. Relacja z siódemką lub dziewiątką będzie tutaj wymagać kompromisów i zrozumienia odmiennych światopoglądów. Dzieci szóstek są czułe, wrażliwe i podatne na wpływy. Wykazują dużą wyobraźnię i często ubarwiają rzeczywistość. Rodzice powinni uczyć je odpowiedzialności i kontrolować ich znajomości. Szóstki jako rodzice są opiekuńcze i oddane. Zawsze stawiają rodzinę na pierwszym miejscu. Powinny jednak unikać nadmiernej kontroli i pozwalać bliskim na samodzielność. Jak kochają siódemki? Trudności w miłości. Siódemki mają problem ze znalezieniem stabilizacji w związkach. Ich pozorny chłód i dystans sprawiają, że nie cieszą się dużym powodzeniem w miłości. Często izolują się od innych, co pogłębia ich samotność. Wrażliwość i skrytość. Choć siódemki są wrażliwe i uczuciowe, to jednak trudno im wyrażać emocje. Często siódemki postrzegane są jako obojętne i zamknięte w sobie. Zbyt dumne, by ujawnić swoją podatność na zranienia. Styl bycia w relacjach. Siódemki cechuje przede wszystkim uprzejmość, subtelność i dobre wychowanie. Nie są wylewne ani spontaniczne w okazywaniu uczuć. Powinny starannie dobierać partnera, by uniknąć rozczarowań. Idealni partnerzy. Najlepszym wyborem dla siódemki będzie siódemka, czwórka lub dziewiątka. Czwórka tutaj będzie poważna, opanowana i powściągliwa, za to dziewiątka intuicyjna, duchowa i ciekawa świata. Potencjalne trudne relacje dla siódemki, trójki i piątki, z racji tego, że mogą być to wibracje zbyt energiczne i chaotyczne. Jedynki i ósemki dominujące, ale za to ich inteligencja może imponować siódemką. Dwójki i szóstki. Tutaj są to dwie wibracje, które wymagają ciągłego okazywania uczuć, czego siódemki niestety nie potrafią zapewnić. Dzieci siódemki. Dojrzałe intelektualnie, często nawet wyprzedzają swoich rówieśników, mają bardzo bogatą wyobraźnię i skłonność do marzeń. Potrzebują bodźców intelektualnych, np. książek albo gier logicznych. Siódemki jako rodzice. Sumienne, odpowiedzialne, ale mogą być też zbyt wymagające. Siódemki oczekują od dzieci przede wszystkim powagi i perfekcji, co może być dla dziecka zbyt obciążające. Siódemki powinny dążyć do większej swobody i spontaniczności w relacji z dziećmi. Potencjał. Jak kochają ósemki? Zaborczość i dominacja. Ósemki mają silne pragnienie kontroli w relacjach. Trudno im znaleźć osobę, która będzie spełniać ich bardzo wysokie wymagania. Zwykle ósemki skupiają się na karierze i osiąganiu celów, co utrudnia nawiązywanie bliskiej relacji. Przyjaźń i wrogość. Są lojalnymi i oddanymi przyjaciółmi, ale wymagają tego samego również od innych. Nie zapominają uraz i dążą do odwetu, jeśli poczują się skrzywdzone. Potrafią być zarówno inspirujące, jak i budzące respekt. Atrakcyjność i emocje. Ósemki posiadają silny magnetyzm i dynamizm, który przyciąga ludzi. Ich relacje są pełne pasji, ale też skrajności. Od wielkiej miłości po chłód i dystans.
nie tolerują powierzchownych uczuć, wymagają całkowitego oddania. Idealni partnerzy dla 8. Najlepszy wybór to 2 i 6, ponieważ wniosą w związek z 8 spokój i harmonię do życia. Dobre dopasowanie 4, 7 oraz 9 tutaj mogą stworzyć stabilny, choć i niekoniecznie łatwy związek. Możliwe, ale burzliwe relacje 3 i 5 mogą pasować do energii 8, choć konflikty mogą być gwałtowne. Najtrudniejsze tutaj połączenie będzie z 1 oraz z inną 8, z racji tego, że obie te wibracje posiadają bardzo silne charaktery i bardzo silną potrzebę dominacji, co może prowadzić do licznych starć. Dzieci jako 8 od najmłodszych lat wykazują silną osobowość, niezależność i determinację. Mogą być zarówno opanowane i poważne, jak i impulsywne i kłótliwe. Wychowanie powinno opierać się na sprawiedliwości i uczciwości. Nie tolerują niesprawiedliwości i nadużywania autorytetu. 8 jako rodzice mają skłonność do surowości i wymagania od dzieci perfekcji. Uczą je wartości takich jak uczciwość i bezstronność. 8 powinny pracować nad większą czułością i wyrozumiałością, by nie być zbyt surowymi i nieugiętymi. Jak kochają 9? Charakter emocjonalny, sentymentalne, uczuciowe i czułe, ale na swój sposób. Powściągliwe w okazywaniu uczuć, unikają publicznej czułości. Romantyczni idealiści i marzyciele często myślą, że są zakochani. Zaangażowanie w związek. Gdy znajdą prawdziwą miłość, oddają się jej całkowicie. Mimo braku wylewności są lojalne, wierne i oddane. Bliscy i przyjaciele mogą liczyć na ich wsparcie i oddanie. Przyjaźnie. 9 mają niewielu przyjaciół, ale tych, których mają przy sobie, są dla nich bezcennymi skarbami. Są podejrzliwe i nieufne w życiu, ale nigdy nie w miłości. Cechuje je optymizm i naiwność, co sprawia, że nie dostrzegają zdrady. Wpływ altruizmu na relacje. Często 9 bardziej angażują się w pomoc innym niż w życie rodzinne. Najbliżsi mogą czuć się zaniedbani przez ich działalność charytatywną. Wymagania w związku. 9 muszą podziwiać i szanować partnera, by być w pełni zaangażowane. Jeśli stracą złudzenia, bez wahania zrywają związek i wymazują partnera ze swojego życia. Małżeństwo i potrzeba wolności. 9 traktują małżeństwo poważnie, choć cenią sobie wolność i niezależność. Odczuwają silną potrzebę miłości i bezpieczeństwa. Jeśli negatywne cechy wezmą górę, dom staje się miejscem konfliktu. Trudny charakter. Są pełne temperamentu i emocji, mają skłonność do zmian nastroju. Powinny wybierać partnerów, którzy zapewnią im stabilność i wsparcie. Najlepsze dopasowania w związkach. Z 9 lub 7. Podobna wrażliwość, głód wiedzy, zdolności intuicyjne. Z 4. Stabilność, równowaga, hamowanie emocji 9. Z 6. Wspólny humanitaryzm, ale wymaga to tolerancji ze strony 6. Z 3. Podobny optymizm pod warunkiem większej organizacji. Średnie dopasowanie. Z 2. Wzajemne przyciąganie, ale trudności z zaakceptowaniem emocjonalnej intensywności 9. Z 8. Podobna determinacja, ale różne priorytety. Materializm czy altruizm. Najgorsze dopasowania. Z 1. Zbyt wielki egoizm i egocentryzm z 1. Konflikty słowne. Z 5. Obie liczby nerwowe, niezależne, trudne do porozumienia. Tutaj drobna moja osobista uwaga, mój mąż 9, ja szalona 5, jesteśmy naprawdę szczęśliwym małżeństwem. 9 dzieci. Szlachetne, uczciwe, odpowiedzialne, żyją w świecie marzeń. Potrzebują zaufania i poczucia bycia potrzebnym, silna potrzeba niezależności i konieczność zapewnienia mi swobody. 9 jako rodzice. Liberalne, uczą dzieci altruizmu i szacunku dla innych. Zachowują młodzieńczego ducha, łatwo nawiązują kontakt z dziećmi, wymagają posłuszeństwa, ale jednocześnie pozostawiają dzieciom wolność. Kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj macie przydatne linki. Zapraszam Was do mojego sklepu oraz na moją stronę internetową. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jaką wibracją główną jest Wasz partner. Na sam koniec jeszcze drobna uwaga. Choć z danej prezentacji może wynikać, że dana wibracja główna może nie do końca pasować uczuciowo do Waszej wibracji głównej, to pamiętajcie, że to wszystko zależy od tego, jak Wy budujecie tą relację oraz jak się w tej relacji czujecie. To wszystko na dzisiaj. Życzę Wam miłego dzionka.